Siema, witajcie w następnej wyprawie. Dzisiaj zabierzemy was w trudną francuską historię kolonializmu, a ta niepozorna brama jest właśnie świadkiem brutalnych wydarzeń z początku XX wieku, a konkretnie ludzkiego zoo, który znajdował się w tym parku. Chodźcie, posłuchajcie tej strasznej opowieści. W najdalszych zakątkach paryskiego parku Vincennes znajdują się pozostałości prawie stuletniej wystawy mającej na celu promocję francuskiego kolonializmu. Wybudowano 6 różnych wiosek reprezentujących kraje, gdzie Francja miała swoje kolonie. Postawiono repliki domów i przywieziono rdzennych mieszkańców tych regionów, aby ich oglądać w, że tak powiem, naturalnym środowisku. Następnie panowie w melonikach i panie z parasolkami, dumnie przechadzając się po ścieżkach, oglądali, jak żyją tubylcy. Takich ludzkich zoo w Europie było kilka i szacuje się, że odwiedziło je około 0,5 miliarda Europejczyków. Większość osób zamkniętych w egzotycznych widowiskach była rekrutowana dobrowolnie z kolonii i mamiona zarobkami oraz europejskim życiem. Natomiast w rzeczywistości osoby te były traktowane jak gorszy sort, a często stawały się podmiotem badań antropologów, nierzadko zamykani w klatkach i transportowani na różne pokazy. Poznajcie historię ludzkiego zoo w Paryżu. W ogóle historię tego miejsca znaleźliśmy na jednym z francuskich vlogów i właśnie tak jak Konrad mówił, że tylko napisy są po francusku, to użyję jednego cytatu właśnie chłopaka, który opisywał ten vlog, że ten park jest na uboczu i jakby Francuzi się trochę wstydzą tego miejsca, no bo umówmy się, zrobili tutaj ludzkie zoo, jest związane właśnie z tym wykorzystywaniem ludzi właśnie w swoich koloniach, o czym opowiemy za chwilę, więc to może nie być przypadek, że napisy są tylko i wyłącznie po francusku, bo rzeczywiście teraz ten park jest jakby takim parkiem tropikalnym i tak dalej, i tak dalej. Trudna kwestia właśnie tego ludzkiego zoo jest opisana, ale czy jest wyeksponowana? Zaraz się okaże, nie? To ludzkie zoo tak naprawdę powstało na parę miesięcy, ponieważ nie było to jakby z założenia ludzkie zoo. Tutaj mieli testować botanicy wszystko, co było sprowadzone właśnie z kolonii, jeśli chodzi o warzywa, jeśli chodzi o roślinność i tak dalej. No i jakby to wprowadzić do użytku właśnie tutaj we Francji. Ale stwierdzili, że w 1907 roku otworzą takie duże targi, właśnie zrobią te wszystkie pawilony i odwzorują, można powiedzieć, wszystkie te rejony, które skolonizowali, ściągając właśnie niewolników jako, można powiedzieć, eksponaty. Ludziom się to tak spodobało, że od maja do października, do września ona była, ale była tak właśnie, wszystkim się to podobało, że przedłużyli tą ekspozycję o miesiąc, czyli od maja do października każdy chciał zobaczyć, jak ci ludzie żyją i było tutaj około 1,5 miliona osób, więc rozkmincie, jakie to są liczby. Każdy chciał zobaczyć właśnie te ludzkie zoo. Tutaj jest ta główna brama, którą później zapewne wyjdziemy, ponieważ my musimy iść tam, do pierwszego z tych pawilonów. Ale jeszcze przedtem przejdziemy obok pomnika, o którym też wam opowiemy. On też chciał nam coś pokazać. Chciałem wam pokazać, że niekoniecznie pójdziemy w tę stronę, bo w sumie... Ale spoko, możemy też w tę stronę, ponieważ mamy mapę, która opisuje właśnie po kolei te wszystkie pawilony. A co to za pawilony, to powiemy za chwilę. Właśnie jest chińska brama, pawilony związane właśnie z tym kolonializmem. No i musimy w sumie wybrać, w którą stronę idziemy tak naprawdę. Czy idziemy po pawilonach i opisujemy po drodze, czy idziemy właśnie od drugiej strony, nie? Po numerkach, tam gdzie poszedł Adam. Bo z nami jest Adam z Halo Urbex. I znowu wchodzimy jakby w odległą epokę. Jeszcze widzieliśmy filmiki sprzed 10 lat, gdzie nie wszystkie te pawilony były odnowione, gdzie przetrzymywano właśnie ludzi. Teraz zobaczymy, czy jeszcze rzeczywiście coś takiego znajdziemy, czy raczej już Francuzi to odnowili na tyle. Czyli tu już masz z tej wystawy te pomniki. No tak, tylko że ja mówię o tych bardziej budynkach, wiesz, w których ci ludzie żyli. Wiecie, myślałem, że to jest bardziej zaniedbane, a to już z tego powstał taki park. No i tak jak już wcześniej Łukasz mówił, Francuzi nie mają się za bardzo jak szczycić tym, no bo ponieważ jest to taka, no wiecie, ciemna przeszłość tego, co oni tutaj robili. No, ludzkie zoo, wystawiano ludzi, pokazywano ich trochę jak zwierzęta, traktowano ich jak zwierzęta przede wszystkim. No wiecie, XX wiek, na początku XX wieku każdy był ciekawy, no nie było podróżowanie tak rozwinięte, więc wtedy dla nich ta no, różnorodność kulturowa była czymś odmiennym, czymś nadzwyczajnym, więc jak mogli przyjść, zobaczyć kogoś o innej karnacji skóry, kogoś, kto na przykład mieszka w tych szałasach, no to byli naprawdę
naprawdę zainteresowani, ale to też miało drugie dno, nie takie zwykłe społeczne, ale i również właśnie te imperialistyczne, o którym zaraz wam też opowiemy. Pomniki upamiętniające właśnie ludzi, a ten konkretnie znajdujący się za moimi plecami upamiętnia ludzi z Kambodży, którzy oddali życie w armii francuskiej. I słuchajcie, tutaj musimy płynnie przejść do jednego tematu właśnie kolonii, czyli tego, jak Francuzi wykorzystywali społeczność w swoich koloniach mówiąc wprost, wykorzystywali je bezludzko, po prostu jako zasób, czyli zabierali stamtąd ludzi, zabierali stamtąd surowce, zabierali kość słoniową, materiały i tak dalej, czyli po prostu kolonie były takim miejscem, z którego wysysali wszelkie bogactwa, ale posłuchajcie o genezie kolonializmu. Francuzi tłumaczyli się, że muszą wzbogacać kulturowo właśnie podbite te terytoria, a w rzeczywistości to było to, co mówił Łukasz, czyli chodziło o co? O pieniądze, no i o tanią siłę roboczą. No i oni sobie tłumaczyli tym ludziom, którzy żyli tutaj w tej Francji, że oni im pomagają, ponieważ wzbogacają ich, pomagają im na miejscu, wprowadzają technologię, dzięki czemu mogą normalniej i lepiej żyć, no ale rzeczywistość była inna. Po prostu wtedy chodziło o ten wyścig Portugalii, Anglii, Francji, o ten kolonializm. Francuzi zaczęli dosyć późno, ponieważ Francuzi, Holendrzy właśnie też również, czy Anglicy, no już trochę wcześniej te kolonie zaczęli podbijać. No i można też powiedzieć, że Francuzi mieli dwa etapy kolonializmu. Pierwszy do wojny 7-letniej z Anglikami, którą przegrali i musieli oddać Anglikom swoje podbite tereny. No i później już po tej wojnie, gdzie znowu zaczęto ekspansywnie podbijać kolejne miejsca na ziemi. Wiecie, co jest ciekawe, że ten park został udostępniony dopiero w 2006 roku. Wcześniej jakby był niedostępny dla zwiedzających. No i teraz jest oczywiście to ścieżka dydaktyczna związana właśnie z takim parkiem tropikalnym. Jest jedna rzecz, którą też będziemy odkrywać razem z Wami, bo nie wiemy dokładnie jak to jest. W 2021 został opublikowany artykuł, na którym się opieramy właśnie, że chłopak przechodził po tych wszystkich pawilonach, opowiadał konkretne właśnie kraje i tak dalej, ale mówił o tym, że podobno mają być po pierwsze wyremontowane, a część z nich była w ruinie i niejako one miały być też poniszczone, więc zobaczymy, co udało się odkryć. Spójrzcie, tutaj jest dużo takich, można powiedzieć, niemych świadków tamtej epoki. W ogóle też śmiesznie to drzewo rośnie, zobaczcie. Jest przewrócony, ono jest ciągle w ziemi kawałek, ale widać, że kiedyś dawno temu zostało przewrócone, żyło dalej, więc niektóre gałęzie stały się rzeczywistymi drzewami i popięły się daleko w górę. W ogóle dziwna sprawa, co? Jakbyście się zastanawiali, czemu jesteśmy brudni, to nie dlatego, że oszczędzamy na wodzie i się nie myjemy, ale to są bojowe ślady Wczorajszo-dzisiejszej nocy. Tak naprawdę też jesteśmy bardzo zniszczeni, bo skończyliśmy nagrywać o 3 w nocy, wstaliśmy o 7, czyli 4 godziny snu, plus jeszcze ogarnianie i tak dalej, więc sądzę, że ze 3 godziny snu mieliśmy. Ale wczoraj spełniło się jedno z naszych marzeń, ponieważ pokazaliśmy katakumby. Ten odcinek już pewnie był, więc wiecie, jak się jaraliśmy, no ale teraz już został ślady, czyli brud, a my idziemy dalej na naszą wyprawę. Musimy do samolotu jeszcze wpuścić. Kolejnym ważnym przystankiem na naszej trasie, właśnie na tej ścieżce dydaktycznej, to nazwijmy, jest monument poświęcony Indochinom. Generalnie w porównaniu do innych krajów kolonialnych, wpływy w Indochinach nie były tak potężne jak na przykład w Wielkiej Brytanii, ale Francuzi mieli potężne 3 kolonie, czyli Wietnam, Laos i Kambodżę. Generalnie Brytyjczycy w dużej mierze wypchnęli właśnie wpływy francuskie, ale w tych 3 koloniach Francuzi wykorzystywali lokalną społeczność, właśnie wyciągając tam to kauczuk, tłumiąc lokalne bunty bardzo krwawo. No i też odniosę się do naszej wyprawy do Wietnamu, gdzie w pewnym momencie musieli się wycofywać z Wietnamu i tam wchodzili Amerykanie, właśnie ratując te wpływy, ale to jest osobny temat. Ważne jest i kolejne pokazanie, jak wyciągali właśnie tych ludzi tak naprawdę dla swoich korzyści, jest kolejny dowód, gdzie to jest kolejny pomnik upamiętniający, jak wietnamska społeczność ginęła we francuskich wojnach i tutaj możecie zobaczyć w jakich krajach. I tutaj też zwrócimy jedną rzecz. Syria, Maroko, Algieria, czyli też kolonie francuskie, czyli wykorzystując ludność z jednych kolonii, wysłali ich do drugich, żeby tłumić powstania
w innych koloniach. Pawilon indochiński został odrestaurowany, teraz szukamy pozostałości z tych mrocznych z czasów 1907 roku. 4 lata temu jeszcze były ruiny z tych oryginalnych pawilonów, czy one zostały? Mamy nadzieję, że tak, idziemy ich szukać i opowiadać i przybliżać właśnie dalszą część tej mrocznej historii. Oczywiście, no to jest takie afrykańskie, no to się zgadzam. Zaraz podejdziemy, zweryfikujemy. To trochę wygląda tak, jakbyśmy byli w Wietnamie. No trochę nie czuję się, jakbym był teraz w Paryżu. Tak, i tylko że teraz jest to zrobione, można powiedzieć, że z klasą, że to właśnie tak jest zrobiony ten domek właśnie na takie czasy właśnie lokalne i tak dalej, ale przenieśmy się do tego 1907 i teraz macie okazję zobaczyć archiwalne zdjęcia z tego okresu. Ponieważ to, że tych ludzi ściągnięto, to jedno, warunki w jakich byli przetrzymywani, to drugie, bo zostali przymuszeni do założenia właśnie tych swoich strojów ludowych, no i mówiąc kolokwialnie, byli traktowani właśnie jak małpy w cyrku, o tym opowiadał Konrad, ale to wszystko było zrobione siłą. Po prostu zostali przywiezieni tutaj siłą, kilkanaście tysięcy osób, które zostało przymuszone dla zabawy gawiedzi. Mieli zakładać te stroje ludowe, robić wszystko tak jak właśnie ze starych czasów. I generalnie po zakończeniu tej wystawy po prostu zostali zostawieni sami sobie. Takie wystawy odbywały się cyklicznie w całej Europie. I tutaj niestety jest ta brudna karta naszej historii, ponieważ Europejczycy to robili nie tylko, tak jak Konrad powiedział, że dla wyciągania surowców, tłamszenia tej ludności, wyciągania pieniędzy i tak dalej, ale też dorabiali sobie wielką ideologię do tego, że że Europa jest wyższa cywilizacyjnie i patrzyli po prostu z pogardą na tych ludzi, i dodając właśnie te górnolotne kwestie, że my ich ucywilizujemy i tak dalej, robiąc jednocześnie właśnie te ludzkie zoo, a chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze. Ale to są z tego okresu teraz. Dobra, idziemy do Kongo, nie? Tu jeszcze taki domek jest. Opuszczony? Cała historia tego parku tak naprawdę się opiera na jednym. Mieli testować roślinki. Z różnych kolonii przywozili je tutaj, czy będą w stanie żyć. Dlatego w tamtym okresie było wiele takiej szklarni, sprawdzano. Na początku małe zarodki, potem one rosły, potem je przesadzano i tak przez wiele lat to funkcjonowało. Do momentu, kiedy w innych krajach nie zaczęto otwierać ludzkich zoo, gdzie zobaczono, że to, wiecie, to jest hajs. Więc oni stwierdzili, że też otworzą taką wystawę, zrobią tutaj właśnie tematyczne te wioski i wprowadzą ludzi. No i tak naprawdę od roślinek do ludzi. Tam jest ten gujański, a możesz być w kadrze, nie wstydź się. Spoko, powiedzieliśmy, że jesteś z nami na filmie. Ciągle brzuch. Jest to Adam z Halo Urbex, zapraszamy na jego kanał. Teraz jest to twoja promocja, możesz coś powiedzieć, masz 5 sekund, opowiedz coś o sobie. Wykorzystaj je. Tak. Witam, zapraszam na mój kanał Halo Urbex. Odwiedzam opuszczone miejsca, tak jak tutaj chłopaki, często razem robimy to. No, I coraz zapraszam, częściej. wbijajcie. A teraz Halo Urbex pożyczy nam kartę SD, bo nam się kończy. Po to go wzięliśmy. Dzięki mnie oglądacie ten film. Przez chwilę nie wiedziałem, że tam coś było. To parę lat temu to lepiej wyglądało, że dało się wejść do środka, a teraz to... Dobrze, że ogrodzili płotem, co? Tak, bez kitu. Tego płota też nie zauważyłem na początku. No i w teorii ta era kolonializmu zakończyła się w latach 60. Ostatnią kolonią chyba była Algieria. No i tak, mieszkańcy byłych kolonii zaczęli migrować do Francji i argumentem było to, że Francuzi uzyskali dostęp do taniej siły roboczej, że właśnie mieli ludzi do pracy i tak dalej. No i tutaj jest dwojako, bo niektórzy twierdzą, że Francuzi skorzystali na tej taniej sile roboczej, niektórzy twierdzą, że z racji tego miksu kulturowego stworzyło się mnóstwo napięć. Tu odnoszę też do cyklu naszych niebezpiecznych dzielnic. Ocenę pozostawiam wam, sami odpowiecie jak jest. Faktem jest, że ci ludzie zaczęli migrować, ale te wpływy w byłych koloniach Francuzi dalej utrzymują i na przykład z Afryki ciągną w dużej mierze uran, dużo zasobów ropy i tak dalej. W wielu krajach do tej pory język francuski jest językiem urzędowym, więc w teorii te kolonie przestały istnieć, ale Francuzi dalej korzystają na swoich wpływach afrykańskich. I tutaj jest ciekawy wątek geopolityczny, ale to polecam poczytać, bo te wpływy... Jest duża walka o wpływy właśnie w Afryce, ponieważ znowu idzie o surowce. No może się uda tutaj wejść. Ten płotek może gdzieś jest No bo to mniej. jest, wiesz, to są te pawilony z tych... Maroko. To jest pawilon marokański. No. To trzeba by znaleźć, czy można przejść przez tą siatkę. Przeskoczyć. No tak, zostałem tak, że nie trzeba wchodzić. Zaraz zobaczymy. No. To nie jest Maroko, to jest po prostu jakaś Buda, nie wiem. Ale to na Maroku wygląda, te takie... No wiem. Masz nawet te zdobienia.
I wiecie, czemu oni to zrobili? Nawet nie ze względu na takich ludzi jak my, którzy przejdą się z kamerami i opowiedzą historię, a bardziej dla bezdomnych, którzy tutaj żyli, niszczyli to, często podpalali, ponieważ jeden pawilon na początku XXI wieku spłonął, więc tak naprawdę no stwierdzili, że po prostu to zamurują, bo nikomu nie jest to potrzebne. I spójrzcie, o, tutaj jeszcze jest jakieś przejście. Hopsa, hopsa. I spójrzcie, teraz to w ogóle idę po jakichś mega krzakach, czy tutaj dalej gdzieś można pójść, bo tutaj, o, no i mam wejście dokądś. A, ale wejście jedno zamurowane. Pójdę dalej. No od środka wygląda to tak. Czyli zrujnowane, zniszczone, nic tu nie ma, ale zaraz się wbije do tego jednego z pawilonów, bo trzeba coś przecież, chociaż do jednego wejść. Jeszcze jakaś stara butla gaśnicza. No za dużo tutaj nie ma. Wejście, tam było do piwnicy wejście, które było zamurowane. Ciekawe, czy gdzieś tutaj jeszcze znajdę jakieś inne. Tutaj widać, że były po prostu łazienki. Zobaczcie, zlewy. Tutaj pewnie jakiś kibelek, ale też to jest zamurowane. Wejdźmy tutaj. No wygląda to jak kompletna ruina. No ale musiałem tutaj wejść, aby też nie było, że chodzimy sobie tylko i wyłącznie po parku, a te pawilony odgrywają naprawdę dużą rolę. Więc no przynajmniej zobaczycie, jak to wyglądało. A wyglądało to, no może w latach świetlności całkiem fajnie, ale teraz nic z tego już nie pozostało. W ogóle tutaj przechodząc wiem, że jest bardzo ciemno. Staram się coś nagrać. Widziałem takie właśnie materace, koczowiska, więc po tym jak to zamknięto, było tutaj dużo bezdomnych i właśnie przede wszystkim o to chodziło, żeby to wszystko pomurować, żeby nikt tutaj się już nie kręcił. No i jak wiecie, można powiedzieć, wygoniono stąd bezdomnych, no to park stał się parkiem no, dla ludzi, którzy biegają, zwiedzają, rozkminiają historię, a nie muszą się bać właśnie tego niebezpieczeństwa i uciążliwości płynącego z daj panie złotóweczkę, eurosikę na przykład. Tutaj mocno marokańska budowla. Ty, a może tak w oryginale ona wyglądała? Prawdziwy marokański dom. Mogło tak być. No dobra. Plecaczek na plecy. Ale to oznacza jedno, jak są ruiny, to może znajdziemy inne ruiny. Siedząc sobie na schodach jednego z pawilonów pozostałych z tamtego okresu, chcielibyśmy wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie, że Polska również próbowała uzyskać kolonie zamorskie i w 1924 roku powstała Liga Morska i Rzeczna, której celem było propagowanie zagadnień morskich wśród polskiego społeczeństwa, ale również miała drugi, bardzo ważny cel, czyli pozyskanie kolonii na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej. No i generalnie próbowano właśnie pozyskać te kolonie w Peru, kupiono ziemię na terenie Brazylii, pisano listy intencyjne do Liberii, nawet próbowaliśmy kolonie na Madagaskarze zrobić. No i Liga argumentowała to, że te kolonie są niezbędne dla dobrobytu Polski. No i słuchajcie, patrząc na to, jak Zachód dorobił się na koloniach, trudno się z tym nie zgodzić, że Polska prawdopodobnie finansowo na tym by skorzystała. Ale czy moralnie byłoby to właściwe? No niekoniecznie. I tutaj też część ludzi mówiła, że my mamy moralne prawo dla posiadania kolonii, ponieważ sami byliśmy podzaborani, więc my moralnie możemy brać kolonie, bo będziemy dobrzy właśnie dla społeczności kolonialnej. Finalnie tych kolonii nie mieliśmy, ale co ciekawe, w 1939 roku Liga Morska liczyła 1 milion członków i tutaj też możecie zobaczyć zdjęcia historyczne, jak były przemarsze, właśnie, że kolonie są gwarantem dobrobytu dla Polski i tak dalej, i tak dalej. Mimo to, że wysłaliśmy naszych wysłanników jak Arkadego Fidlera na Madagaskar, to zaraz później wybuchła II wojna światowa, potem znowu można powiedzieć komuna, zabory rosyjskie. Teraz wolny kraj, wolna Europa. Teraz Polska jest wolnym krajem, ale jak wiecie, no już w tym momencie zapędów kolonialnych my raczej nie mamy. I tutaj kończy się nasza wyprawa w przeszłość, pokazując wam tak naprawdę skąd ta różnorodność kulturowa we Francji. Finansowo na pewno na tym skorzystali. Czy było to moralnie właściwe? No myślę, że zgodzicie się z nami, że nie.
Czy finalnie na tym zyskali? No teraz mają z tego powodu... Pokutują. No jak wiemy, jak to wygląda. Zresztą seria Niebezpieczne dzielnice na pewno gdzieś wam się tutaj wyświetla. Zobaczcie, jak teraz to wszystko wygląda. My serdecznie wam dziękujemy za dzisiaj, że byliście z nami. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Jadą po nas. Chyba tak.